Cześć kochani, jest mi niezmiernie miło gościć Was na swoim kanale i dzisiaj, oprócz tego, że porozmawiamy sobie na temat haftu, to chciałabym wspomnieć o jeszcze jednej bardzo ważnej kwestii dotyczącej mojego kanału, która myślę, że powinna Was zainteresować. To, co widzicie przed sobą, jest to mój projekt, który postępami zatrzymał się w zasadzie na styczniu, ponieważ w lutym nie wyszywałam tutaj zbyt dużo, ale może po kolei. Projekt, który wyszywam, nosi nazwę Enchantment of the Wolf i jest to wzór autorstwa Heaven and Earth Design, czyli mówiąc potocznie Haeda. Jest to 87 czystych kolorów. Wyszywam go na materiale Hardanger 22CT dwoma nitkami półkrzyżykiem. Pracę w marcu rozpoczęłam od uzupełnienia muliny na moim organizerze. 2 kolorów mi brakło, natomiast już wcześniej kupowałam sobie kilka kolorów na zapas, więc teraz mogłam je spokojnie wykorzystać. Minęły 2 dni, moja dziura została załatana, jak widzicie wszystko jest wyszyte albo i nie widzicie. Ostatnio dostałam na Instagramie pytanie a propos tego, czy mogłabym pokazać na filmiku, w jaki sposób ja sobie podwijam tą kanwę i postanowiłam, że rzeczywiście nagram taki filmik i Wam to pokażę. I na samym początku zacznę od odpakowania tego wszystkiego, no i przejdziemy po kolei do zwijania. Ja do tego używam takich klipsów. Kiedyś kupiłam na Shopee. Ja się śmieję, że to są takie jak do karnisza, do firanki, takie żabki, tylko że te są plastikowe. I kupcie sobie ich więcej, jeżeli chcecie ich używać, bo te plastikowe niestety lubią się łamać. Ja już kilka połamałam, ale to nic. Teraz Wam pokażę, jak ja to wszystko będę montować. Rozwinęłam prawie całą kanwę i teraz pierwsze, od czego musimy zacząć, to po prostu od założenia tamborka w miejscu, w którym chcemy aktualnie wyszywać. Kiedy tamborek mamy już założony, podwijamy sobie materiał. Ja sobie go podwijam od dołu, tak jak tutaj widzicie, i później, kiedy mam podwinięty po całym dole, to podwijam sobie go od boku, tak żeby mi po prostu było wygodnie. Całość oczywiście muszę teraz przypiąć tymi klipsami. I tak wygląda zwinięta kanwa. Ja nie mam jakiegoś takiego jednego stałego sposobu nawijania. Za każdym razem robię to zupełnie inaczej. Ale jak widzicie, jest to dość skuteczne, jest to podpięte. Mogę sobie tym potrząsać, nic mi się tutaj nie popsuje. Mogę sobie to złapać wygodnie w rękę, bo nie mam tutaj, no wiadomo, że Nadia... Tutaj nie ma nadmiaru, ale tutaj jest nadmiar, z tym, że ten nadmiar, zobaczcie, on jest położony na tamborek, przez co tutaj jest płasko i tu mogę złapać, od tej strony już trochę niewygodnie, ale od dołu również mogę złapać. Jeżeli od góry bym sobie to ładnie przycisnęła, to również mogę ładnie złapać. Materiał ma bodajże metr na metr, więc jest dość spory, ale jak widzicie, tamborek sobie tutaj świetnie daje radę. Korzystając z okazji, chciałam Wam powiedzieć co nieco na temat pisaków do kanwy z AliExpress. Ja je kupiłam bardzo dawno temu, zaraz na samym początku swojej hafciarskiej przygody.
Jak dobrze wiecie, nie jestem fanką rysowania po kanwie, ale po tym jak Saga zaczęła płatać mi figle, postanowiłam narysować sobie te kratki właśnie za Waszą radą. Ale doszłam do wniosku, że raczej nie chcę takich zwykłych, tylko bardziej zaznaczony obszar, bo to się u mnie dużo lepiej sprawdza niż takie kratki 10×10. Jeśli chodzi o te pisaki, to najbardziej widoczny jakby jest ten turkusowy i biały. One się spierają w ciepłej wodzie, natomiast jeśli chodzi o pisak różowy i fioletowy, to one same znikają po jakimś czasie, z czego ten fioletowy znika najszybciej, bo w zasadzie po kilku dniach, a ten różowy potrzebuje około tygodnia. Dodatkowo, żeby efekt był fajny, trzeba nakładać ich kilka warstw. Tutaj nagrałam fragment, jak rysuję te kreski i zwróćcie uwagę na to, że tu, gdzie narysowałam najpierw, ta kreska już robi się wyblakła i trzeba ją poprawiać. I zobaczcie, właśnie nawet to tutaj na tej kamerze widać, że ten pisak blaknie. Ten pisak wcześniejszy ma 2 dni i już jest taki bardzo, bardzo delikatny, choć i tak kamera tutaj bardzo wyostrza ten kolor. Proszę Was również, abyście nie zwracali zbytniej uwagi na to, jak krzywo narysowałam te linie, ale to dlatego, że siedzę w dziwnej pozycji i patrzę na tą kanwę ze złej perspektywy. Właśnie przez to wyszło mi wszystko tak krzywo, ale spokojnie, w tym szaleństwie jest metoda. Później dam radę sobie to jakoś ogarnąć, żeby się w tym hafcie nie pomylić. Do rozpoczęcia wyszywania czerwonego kapturka już w zasadzie rzut beretem, więc postanowiłam złożyć zamówienie na mulinki. Kupowałam je w Haftixie i zamówiłam 52 kolory mulin, które były mi potrzebne akurat do tego projektu i są to już wszystkie kolory, których będę używać. Dodatkowo powiem Wam taką fajną historię, dlatego że za każdym razem, kiedy zamawiam u nich coś do haftu, to kiedy już realizuję zamówienie, zawsze zostawiam im taką miłą wiadomość, zawsze piszę miłego dnia albo coś innego i wysyłam 1 000 000 serduszek i teraz oni zrobili dokładnie to samo na papierze, w którym były zapakowane muliny i to było takie urocze, że odwzajemnili się tym samym i zobaczcie, nawet narysowali mi serduszko. Kiedy jesteśmy już przy temacie muliny, chciałabym Wam wspomnieć o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy, czyli o tym, że mam zamiar zmienić swoją organizację mulin. I teraz parę słów o tym, dlaczego. Organizer, który teraz widzicie i który sobie przygotowałam, jest naprawdę świetnym organizerem. Jestem z niego mega zadowolona, wręcz niesamowicie mogłabym powiedzieć. Jest bardzo wygodny, bardzo praktyczny, nic mi się tutaj nie psuje, nic mi się nie odpina, nic mi nie wypada. Naprawdę jestem mega zadowolona, jest bardzo lekki, mogę go wszędzie zabrać. No, można by powiedzieć, że same plusy, a jednak nie. Jednak jest tutaj minus i to dość istotny minus, a mianowicie to, że mulinki się strasznie mechacą i to okropnie. Są napuszone, są takie porozdwajane. Zresztą zobaczcie sobie teraz w tym momencie, jak wyglądają końce moich mulin. To jest tak okropne, że aż dosłownie serce się kraje, kiedy na to patrzę. Nie chcę, żeby tak było, więc muszę sobie te mulinki zorganizować jakoś inaczej i nawet wpadłam na pomysł, jak to zrobię, ale opowiem Wam o tym już w kolejnym filmiku, kiedy zrobię tą organizację i będę mogła na ten temat powiedzieć coś więcej, bo na razie jeszcze mogę się 1 000 000 razy rozmyśleć. Wiecie, jak to jest. Z moich obserwacji wynika również, że mulinki DMC mechacą się, kosmacą, psują, jak kto woli, dużo szybciej niż te chińskie zamienniki. Kiedy miałam chińskie zamienniki i leżały w o wiele gorszych warunkach niż te muliny DMC, one się tak puszyły, ale dużo, dużo wolniej niż właśnie te muliny DMC. A te muliny DMC były przeze mnie o wiele bardziej szanowane, o wiele bardziej pilnowane niż właśnie tamte.
Nareszcie nadszedł moment, abym mogła Wam powiedzieć co i jak i przekazać taką dość ważną informację. Tak jak obiecałam na samym początku filmiku, nie wiem czemu, ale strasznie trzęsą mi się ręce i nie jestem jakoś, nie wiem, zestresowana czy coś, ale widzę, że już mi jest ciężko wyszywać. Może dlatego, że się zmęczyłam. Byłam na dworze z córką, ale to nie o tym chciałam Wam powiedzieć. Słuchajcie, stety albo niestety jestem zmuszona do tego, aby publikować filmy rzadziej niż do tej pory. I chciałabym Wam wytłumaczyć mniej więcej co i jak, ale nie chcę się też jakoś bardzo w to zagłębiać, dlatego że to jest moje życie prywatne, do którego nie do końca chciałabym się odnosić w tej kwestii, ale po prostu mam bardzo mało czasu. Myślałam, że kiedy moja córka będzie starsza, to wszystko będzie dużo łatwiejsze. Myślałam, że będę miała więcej czasu na nagrywanie, ale okazuje się, że tak nie jest. Teraz, kiedy wszystko idzie do góry, muszę też chodzić do pracy. Na początku cieszyłam się, mówiłam Wam na Instagramie, że jejku, jak fajnie, że mogę iść do pracy dla rozrywki, nie dla pieniędzy, ale teraz, kiedy życie jest takie drogie, więc niestety do tej pracy muszę chodzić. Ja swoją pracę zaczęłam 1 stycznia, w nowy rok dokładnie, o czym mówiłam Wam już na Instagramie, ale później tak naprawdę przestałam o tym mówić, dlatego że no, praca jak praca, każdy pracuje, myślę, że nikogo to jakoś bardzo nie dziwi, więc nie manowałam tym na prawo i lewo, nie czułam też takiej potrzeby, co nie oznacza, że ja do tej pracy chodziłam. I od razu tutaj powiem, że ja pracowałam w nocy. W ciągu dnia zajmowałam się córką, domem, nagrywaniem filmów itd., itd. A w nocy, kiedy każda szanująca się mama szła spać, ja się ubierałam i szłam do pracy. I tutaj też od razu pominę fakt, nie jestem jakąś stripteaserką w klubie nocnym, a zwyczajną kelnerką w sali balowej, gdzie odbywają się różne przyjęcia, takie jak wesela. To jest jedyna opcja w mojej okolicy, która pozwala mi pracować w nocy. I wracałam do domu o godzinie 4 rano, kiedy mój mąż wstawał do pracy, tak aby przejąć opiekę nad córką. Spałam 2-3 godziny i musiałam wstać, bo moja córka również wstawała. Dlatego od stycznia moje życie wyglądało właśnie w taki sposób. Starałam się nagrywać 2 filmy w tygodniu. Starałam się robić wszystko dobrze, ale mimo to cały czas dostawałam komentarze o treści: nagrywaj więcej, 2 filmy w tygodniu to za mało, nagrywaj dłuższe filmy, takie po 40 minut. I ja niestety nie jestem w stanie sprostać tym wszystkim życzeniom, dlatego że YouTube miał być takim moim hobby, moim spełnieniem marzeń. Ja od zawsze chciałam nagrywać na YouTubie, chciałam wrzucać treści do internetu i dzielić się częścią swojego życia z innymi, ale no właśnie, to miało być moje hobby, a nie mój obowiązek. Ja przyzwyczaiłam wszystkich, że te filmy są regularnie, rzeczywiście sprawia mi to mnóstwo frajdy, ale niestety ja mam rodzinę i ja nie jestem w stanie poświęcić aż tyle czasu na nagrywanie. I zazwyczaj takie komentarze pojawiały się właśnie od tych młodszych widzów, którzy jeszcze zapewne nie wiedzą, w jaki sposób funkcjonuje życie dorosłych. Ja też zresztą w takim wieku 7-8 lat, bo wiem, że takie osoby również mnie oglądają, również nie miałam pojęcia, jak to życie wygląda. Wydawało mi się, że dorosłość jest taka fajna, bo można robić wszystko, co się chce, nikt nam nic tutaj nie narzuca, że jak będę chciała iść do pracy, to pójdę, a nie, to nie. No niestety, to tak nie jest. I strasznie nad tym ubolewam, że życie no nie jest takie, jakbyśmy chcieli, nie zawsze takie jest. Nie zawsze jesteśmy w stanie zrobić wszystko, co sobie zaplanujemy. Ja z czegoś muszę skorzystać, tak? Bo oprócz tego, że pracuję, ja się jeszcze uczę w dalszym ciągu. Co prawda w szkole policealnej i zaocznie,
ale również jest to kolejny jakiś tam mój obowiązek. Ja również muszę w ciągu dnia odbywać praktyki. O tym również Wam nie wspominałam na Instagramie, ale być może sami zauważycie, że nie zawsze ja na tym Instagramie jestem, nie zawsze są dni, kiedy coś publikuję. Czasami jest tak, że jest totalna cisza i to są właśnie te dni, kiedy ja mam praktyki. I również one są bardzo nieregularnie, dlatego że no, ja muszę mieć z kim zostawić córkę, a z racji, że wszyscy moi, nie wiem, ludzie z najbliższej rodziny również pracują, to moje praktyki w ciągu dnia muszą być dostosowane do grafiku ludzi innych, na przykład mojej mamy czy tam mojego taty. Więc niestety to jest tak bardzo nieregularnie, ale jest i z tym również muszę się zmierzyć. Więc tego czasu jest strasznie mało. Ja też zupełnie nie mam czasu dla siebie. I z jednej strony to ja bardzo lubię swoje życie. Ja tutaj nie narzekam. Natomiast ja mam dopiero 20 lat i czasami chciałabym, tak jak reszta moich rówieśników, od czasu do czasu gdzieś wyjść, coś zrobić, pograć sobie w grę na komputerze, albo choćby mieć czas, żeby sobie paznokcie pomalować. No niestety ja nie mam takiego czasu, bo każdą wolną minutę poświęcam na wyszywanie, abym mogła dla Was nagrać filmik. I strasznie mi było w pewnym momencie przykro, kiedy ktoś zapytał się mnie, kiedy ostatni raz gdzieś wyszłam bez córki i kiedy uświadomiłam sobie, że ten ostatni raz był 8 miesięcy wcześniej, było mi mega przykro, że kurczę, no cały czas siedzę w domu, zajmuję się wszystkim, tylko nie sobą. Bo człowiek, kiedy był sam, to wszystkie myśli kłębiły się wokół tego, czy dobrze wyglądam, czy się dobrze ubrałam, czy nie muszę kupić sobie nowych ubrań, czy nie wiem, nie zamówić sobie pizzy, czy nie wiem, czegoś innego. A kiedy ma się już rodzinę, kiedy ma się córkę, to wszystkie myśli tak naprawdę są ukierunkowane tylko w kierunku tego dziecka i każda matka myśli tylko o tym, żeby temu dziecku było najlepiej, żeby odmówić sobie wszystkiego, co się da, żeby to dziecko miało najlepiej. I właśnie przez to zarówno ja, jak i mój mąż staramy się pracować na pełnych obrotach, aby naszej córce zapewnić lepsze jutro. Natomiast tak nie da się żyć zbyt długo i już czegoś trzeba zrezygnować, więc w tym momencie chciałabym zrezygnować z jednego filmu w tygodniu i nagrywać tylko jeden. Pewnie będzie to wtorek, tak jak było to na początku. Chciałabym też, żeby te filmy były bardziej dopracowane, dlatego że chciałabym iść do przodu. Nagrywanie filmów to również jest moja wielka pasja. I właśnie chciałabym się w tym kierunku rozwijać. Chciałabym, żeby te filmy były bardziej dopracowane, żebym się mogła tam bardziej pobawić montażem. Chciałabym mieć czas na nagrywanie tego wszystkiego, a jak wiecie, moja córka zbyt długo nie śpi, a tylko kiedy śpi mogę cokolwiek wyszyć, czy cokolwiek nagrać, cokolwiek zmontować. Niestety, nic nie jest po mojej myśli, ale w jakiś sposób muszę przez to przebrnąć. Mam nadzieję, że będziecie wobec mnie wyrozumiali i że nie będzie Wam przeszkadzało to, że w tygodniu będzie tylko jeden film, ale postaram się, żeby ten film był dużo lepszy jakościowo, żeby był dużo bardziej, żeby zawierał dużo więcej informacji i żeby był troszkę dłuższy. Z tą długością może być różnie, ale postaram się, żeby te filmy były troszeczkę dłuższe i myślę, że będzie dobrze. A w przyszłości? Co będzie w przyszłości? Nie wiem. Jeżeli dam radę nagrywać jeden w tygodniu, to tak będzie. Jeżeli uznam, że ten jeden w tygodniu to jest na ten moment również za dużo, to wtedy Wam dam znać, że będzie na przykład raz na 2 tygodnie. No i trzeba się z tym jakoś pogodzić, niestety. Ale myślę, że nie będzie to aż takim minusem, dlatego że w tych filmach będę mogła Wam pokazać większy postęp hafciarski, będę mogła Wam pokazać więcej jakichś tam ujęć fajnych, bo naprawdę sprawia mi to ogromną frajdę, a nie chciałabym, aby ten YouTube był dla mnie takim obowiązkiem, tak żebym, wiecie, rzuciła wszystko i nagrywała filmy, dlatego że to ma być coś takiego mojego, co jest taką trochę odskocznią od rzeczywistości. Ja i chciałabym, żeby właśnie tak było i nawet nie będę czytała komentarzy o treści,
że powinnam nagrywać częściej, że to jest za mało, że za krótkie, że coś tam. Każdy chce mieć życie prywatne. Myślę, że nie tylko ja. I życie nie kręci się tylko i wyłącznie wokół hobby, bo jest też bardzo dużo innych ważnych rzeczy. Ale myślę, że coś takiego może zrozumieć tylko ktoś, kto rzeczywiście był albo jest w podobnej sytuacji. Ja na przykład, kiedy nie miałam jeszcze córki, wiecznie wszyscy mi mówili, że jak będziesz miała dziecko, to nic nie zrobisz, nigdzie nie pojedziesz, nic się nie będzie należało, bo wiecznie będzie tylko dziecko i dziecko. I ja się tak buntowałam, mówiłam, że nie, ja ją spakuję, ja wszędzie z nią pojadę, ja ją wszędzie zabiorę i ona mi w niczym nie będzie przeszkadzała. I rzeczywiście, o ile zabrać ją można wszędzie, to słuchajcie, jakim kosztem? Jakim kosztem? Czasami jak sobie pomyślę, że mamy gdzieś jechać i w ogóle pakować te wszystkie manatki, to mi się odechciewa. Jeszcze teraz, jak jest starsze, to jest troszkę łatwiej, ale kiedy byłam młodsza i trzeba było zabrać pół domu, to już w ogóle mnie to przerastało. Ja też bardzo podziwiam kobiety, które mają więcej niż jedno dziecko. Ja sobie nie wyobrażam totalnie, żebym miała się zająć dwójką. Może to jeszcze nie ten czas. Może jeszcze nie dorosłam do 2 dzieci. Zobaczymy. Zawsze mi się marzyła 3, ale teraz jak sobie tak pomyślę, to zastanawiam się, co ja miałam w głowie w ogóle, żeby tak pomyśleć nawet. Ale dobra, już nie będę Was zanudzać. Chciałabym również nagrywać dla Was więcej takich filmów pogadankowych. Mam nadzieję, że mi się tutaj za bardzo ten język nie plątał, bo staram się skupić i tutaj na wyszywaniu i na mówieniu do Was jakoś ładnie i składnie. No różnie to z tym wyjdzie. Ale chciałabym więcej takich filmów nagrywać, bo ja uwielbiam, kiedy ktoś sobie tak wyszywa i opowiada coś. Ja sobie też wyszywam i słucham, choć z tym oglądaniem filmów na YouTubie też jest u mnie na bakier. No bo właśnie, na to również nie mam czasu i jest mi mega przykro, kiedy widzę, że inne dziewczyny, które również nagrywają, komentują moje filmy, a ja nie mam czasu, żeby obejrzeć ich filmy i mi jest tak przykro strasznie, ale w każdej wolnej chwili staram się to nadrabiać i zawsze te komentarze zostawiać. Jak jeszcze nie dotarłam na czyjś kanał, to przepraszam, ale będę nadrabiała, naprawdę. Chciałabym wiedzieć, co u Was słychać, co się u Was dzieje ciekawego, więc na pewno to zrobię. Mam nadzieję, że teraz, kiedy będę miała więcej tego czasu, nie będę musiała nagrywać 2 filmów, tylko 1, to mam nadzieję, że tego czasu znajdzie się więcej i może będę trochę spokojniejsza, bo stałam się strasznie nerwowa przez to, że mam tyle na głowie i o tylu rzeczach trzeba myśleć, żeby się wyrobić na czas. Wiecie na pewno, o co chodzi. Dobra, ja już nie przedłużam, biorę się dalej do pracy i za moment pokażę Wam coś jeszcze innego, bo to jest nie do końca jeszcze koniec filmiku. Tamborek po raz drugi został przesunięty, co oznacza, że do czerwonego kapturka już tylko ostatnia prosta, dlatego że tutaj kończy się już ten fragment, który teraz aktualnie wyszywałam. Tutaj dosłownie parę rzędów i w końcu będę mogła zacząć wyszywać postać, ale o tym opowiem Wam już w następnym filmiku i myślę, że ten następny filmik prawie w głównej mierze skupi się na tym kapturku, ale również na organizacji muliny, bo o tym również warto wspomnieć. Czy pozytywnie, czy negatywnie, to się okaże, bo jeszcze nie miałam okazji tego tak do końca przetestować, choć przyznam się Wam już, że organizer jest puściutki.
co oznacza, że ta nowa organizacja już się pojawiła, ale tak jak mówię, o tym opowiem Wam już w następnym filmiku. Teraz najwyższa pora przejść do podsumowania, czyli do mojego hafcierskiego zeszyciku. W tym miesiącu jak na razie udało mi się wyszyć 8840 półkrzyżyków. Wyszywałam tylko kilka dni. Jak widzicie zresztą na po tych statystykach. Do końca miesiąca zostało jeszcze bardzo dużo. Mam w planach wyszycie przynajmniej tych 20 000 w tym miesiącu, więc zostało mi jeszcze, no powiedzmy, że 11. Mam nadzieję, że mi się to uda. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja się teraz zabieram za wyszywanie konika, a do mojego kolosa wrócę już niebawem. I mam nadzieję, że również z taką zdwojoną siłą, bo o ile na początku w styczniu wyszywałam po 1000 półkrzyżyków, tak żeby się nie przehaftować, to teraz już musiałam wyszywać o wiele więcej i w zasadzie w dalszym ciągu jeszcze nie jest to ta liczba, którą jestem w stanie wyszyć w ciągu miesiąca, w sensie w ciągu dnia, bo w dalszym ciągu jednak zajmowałam się też czymś innym. Ale myślę, że gdybym tak przysiadła do tych półkrzyżyków, to byłabym w stanie zrobić ich jeszcze więcej. No ale dzieckiem też ktoś się musi zająć, więc niestety wyszło jak wyszło, ale i tak jestem zadowolona z tego wyniku. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Dajcie znać, jak filmik Wam się podobał. No i oczywiście do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!